Jestem po polonistyce. Wiem, co sobie myślicie. Ci humaniści to tylko czytają te ckliwe, romantyczne, miłosne wiersze w tomikach poezji. Cóż, rzeczywistość jest dużo bardziej brutalna, zwłaszcza gdy bada się żywy język. Ale po kolei. Żyjemy w rzeczywistości konsumpcyjnej. I zostało to udowodnione naukowo. Lubimy kupować i posiadać różne przedmioty. Ale czy ta rzeczywistość ma odbicie w języku? Okazuje się, że tak. W mojej pracy doktorskiej udowadniam i znajduję przykłady językowe na to, że dziś o miłości, relacjach międzyludzkich i innych wartościach niematerialnych mówimy tak, jakbyśmy chcieli je kupić lub sprzedać. Wyobraźmy sobie takie zdanie. Ja ciebie posiadam. Brzmi dziwnie, prawda? Przecież nie można posiadać drugiej osoby. Człowiek nie jest przedmiotem. A co gdybym wam powiedziała, że w moich badaniach znalazłam całą garść przykładów na to, że właśnie w taki sposób kształtuje się dziś język. Że człowiek, miłość i relacje międzyludzkie ujmowane są właśnie w kategoriach płaszczyzny konsumpcyjnej. Tamten przykład był wymyślony. Ale co powiecie na takie zdania? Wymiana seksu na inne wartości w bliskim związku. Uzyskiwać czyjąś zazdrość. Nie marnuj na nią swojego cennego czasu. Albo o kobietach. Jest bardzo mało towaru na rynku. Lub kobiety, które posiadam wokół siebie. To już są autentyczne przykłady. Proszę Państwa, zbliżają się święta. Wielu z nas będzie kupować prezenty. Przekalkulujemy, czy opłaca nam się kupić jakiś przedmiot, uzyskamy rabat, w razie czego wymienimy towar na inny, rozważymy, czy dana osoba posiada już jakiś przedmiot u siebie w domu. A teraz wyobraźmy sobie, że zamieniamy słowo rabat na zazdrość. Posiadanie człowieka, posiadanie przedmiotu na posiadanie dziecka. A wymiana produktu to wymiana na przykład miłości. I właśnie to jest ta polszczyzna konsumpcyjna. W moim doktoracie zbieram przykłady na podstawie słowników dawnych i współczesnych oraz na podstawie korpusów tekstu. Korpusów tekstów to są zbiory tekstów w języku polskim, które udowadniają, że dziś właśnie takich przykładów jest najwięcej. A tak na marginesie tylko dodam, że dobra prezentacja ustna to taka, w której potrafimy się dobrze sprzedać. Dziękuję za uwagę.